spirytus 95%. Zalewamy te orzechy spirytusem. I od razu recepta, po co i na co nam taka naleweczka. Na grypę żołądkową, czyli jelitówkę powszechną, na zakażenia bakteryjne gronkowcem, paciorkowcem, ameby i tasiemce, ale jednocześnie jest też bakteriobójcza. Cześć, witam serdecznie hodowców wszystkich ras gołębi. I w dzisiejszym filmiku chciałabym opowiedzieć trochę o odrabaczeniu i o tym, jak sobie z nim poradzić. W naszym repertuarze posiadamy Vermes Extra, to jest nowa naklejka. Wcześniej było pod naklejką MZ Extra. Jest to mieszanka ziół, która wspomaga odrabaczanie. Wyniszcza nicienie, ameby i tasiemce, ale jednocześnie jest też bakteriobójcza, niszczy salmonellę, gronkowca złocistego i bakterię E. coli. I teraz tak, jak podać? To trzeba podawać przez 5 dni na zwilżoną karmę, potem zrobić przerwę 3 do 4 dni i znowu podawać przez 5 dni na zwilżoną karmę. I teraz, czym najlepiej zwilżyć karmę? To jest właśnie całe clue dzisiejszego odcinka. I żeby użyć i wzmocnić działanie naszych mieszanek, trzeba użyć zielonych orzechów w łupinkach. Bierzemy 10, ja mam 10, ale normalnie bierzemy 15-20 orzechów, bo w normalnej procedurze te orzechy używa się z końca czerwca, się zrywa do połowy lipca, wtedy są najlepsze właściwości tych orzechów, najlepiej oddają te właściwości, takie młodsze orzeszki. Moje są niestety już z sierpnia, ale mam nadzieję, że dzięki temu pomimo wszystko będzie to tak samo drogocenna ta nalewka, jakby były zebrane w czasie wskazanym przez nasze praprababki. No i teraz tak, orzechy myjemy, osuszamy, moje są już umyte i osuszone, i żeby wykonać tą czynność, to należy założyć rękawiczki, ponieważ po przekrojeniu takiego orzecha można się odbarwić, a potem mieć kłopot z domyciem. Więc zakładamy rękawiczki i bierzemy instrumenty, orzeszek. W normalnym czerwcu byście użyli tylko noża, a że jest już sierpień, to ja muszę użyć i noża, i przysłowiowego moteczka. I dzielimy orzechy na 4 części. Prawie 4. Miało być 4, ale jest jak jest. I takie orzeszki przełupane będą już efektem końcowym, znaczy półproduktem w takiej postaci. Teraz je szybciutko połupię i przejdziemy do dalszego etapu filmu. I tak połupane orzeszki w zasadzie zasadniczo powinny być pokrojone. Wrzucamy do słoja. Tak na 4 części. No mi to wyszło różnie, niektóre się zmasakrowały. Ale to z tego względu, że normalnie o tej porze nie nakręciłabym Wam tego odcinka, ale że drogą wypadku, jak parkowałam auto pod naszym pięknym orzechem laskowym, no to niestety złamałam gałąź. I dlatego z tego też powodu pomysł
inspiracja, żeby to nie poszło na marne, to wykorzystamy te orzechy i od razu recepta, po co i na co nam taka naleweczka. I teraz tak, jak już włożyliśmy takie orzeszki do słoja, możemy dodać parę gaździków. Można pamiętać, że gaździki są przeciwzapalne i też mają właściwości bakteriobójcze, przede wszystkim przeciwzapalne. I teraz jak już włożyliśmy, to zaglądamy do naszej aplikacji PJ On Map, dzięki której możecie sobie stworzyć lot, zwizualizować go i przejrzeć sobie prognozę pogody po trasie lotu gołębi. I teraz już koniec kryptoreklamy. Mamy orzeszki, bierzemy, nie można reklamować, bierzemy spirytus. Ja mam spirytus 95%. Zalewamy te orzechy spirytusem. I może się okazać, że nie starczy mi tego spirytusu i mój mąż nie będzie zbyt zadowolony, ale na szczęście jest jak jest. Teraz, żeby zrobić 72% naleweczkę, to należy dodać jeszcze, przepraszam za tą krótką przerwę, ale nie miałam przygotowanej wody. Zobaczcie, już naleweczka sama z siebie na tym 95% spirytusie pracuje. Musiałam przygotować wodę i musiałam czekać, aż ostygnie, więc teraz doleję 150 ml wody, żeby mieć te 70%. I teraz tak, zakręcamy. Musimy to dosyć dobrze rozmieszać, żeby się spirytus wymieszał razem z wodą. Patrzcie, jak ona już, o, coś mi tu leci, jak ona już pięknie zaczęła pracować przez tą chwilę. No, nie wiem, godzina minęła, może się pozbierałam. No, ale dobrze, wracając, jak już teraz mamy i tak przygotowaną nalewkę, odstawiamy na 14 dni. W międzyczasie subskrybujemy nasz kanał, lajkujemy, piszemy komentarze. I teraz po 14 dniach trzeba ją zlać do butelek, przecedzając przez jakąś pieluszkę albo przez jakieś siteczko do butelek i odstawiamy na 12 miesięcy. I teraz może ona służyć jako nośnik do Vermes Extra w nowej naklejce i MZ Extra w starej naklejce. Nowi klienci znają może tylko to, starzy klienci znają to, a teraz muszą się zapoznać z to. I czemu akurat orzechówka? Ponieważ ona ma właściwości przeciwpasożytnicze dla ludzi, na zobaczenie dla nas ludzi, tak samo i dla zwierząt. Od razu nam zwilży, że tak powiem, karmę, żeby się ziółka mogły przykleić. No ale ciekawym elementem tej orzechówki to jest taki, że ona ma bardzo dobre właściwości na zatrucia pokarmowe, na przykład na biegunkę, na grypę żołądkową, czyli jelitówkę powszechną, na zakażenia bakteryjne gronkowcem, paciorkowcem. I wyobraźcie sobie, że ta nalewka skutecznie leczyła dur brzuszny i czerwonkę, więc nie jest to taka zwykła nalewka, jest bardzo drogocenna. Bardzo serdecznie polecam, prosta do zrobienia. I teraz tak, żeby ją połączyć i użyć jej przy odrobaczaniu naszych ptaszków, to należy wziąć 10 ml naleweczki. Te 10 ml naleweczki wziąć, rozpuścić w 20-30 ml wody, ale ciepłej wody z miodem. To razem wymieszać, włożyć to na karmę, że polać to na karmę, poczekać aż spirytus odparuje, bo nie chcemy upić naszych gołębi, tylko zrobić im kurację i wtedy posypać MZ Extra i w starej naklejce lub Vermes Extra w nowej naklejce. To tak pokrótce dzisiaj krótki filmik taki, bo no, stała się szkoda orzechowi, trzeba było wykorzystać orzechy, ale to naprawdę
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i dziękuję ślicznie za obejrzenie. Jeśli tu dotarliście, to naprawdę subskrybujcie, dajcie lajka i piszcie komentarze, czego tam więcej Wam potrzeba. Pozdrawiam serdecznie, dobry lot.